Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kolejny projekt z bombką. Będzie technika 3D i będzie również tekstura, coś zupełnie nowego w ostatnich projektach świątecznych. Najpierw tradycyjnie robię sobie przekładkę, ponieważ nie mam gotowej, robię sobie ją ze styropianu, z talerzyka styropianowego. Przy okazji ja swoje te styropianowe talerzyki kupuję po prostu na Allegro, bo zdarza się, że po prostu nie ma ich w sklepie. Muszę dobrze dopasować tą przekładkę. Sprawdzam przed zamknięciem bombki, czy ona mi się dobrze dopasowała. Jeżeli nie, przycinam i maluję podkładem białym, akrylowym. Wybrałam papier z ptaszkami i w pierwszej chwili wyrywam motyw, ten, który jest mi potrzebny. Będę potrzebowała tego ptaszka dużego do uwypuklenia w trójwymiarze i użyję do tego masy soft clay ze Stamperii. Najpierw papier sobie pomoczyłam, położyłam go na folii i pomoczyłam. Teraz tego ptaszka, który będę uwypuklać, smaruję klejem do dekupażu i tego kleju nakładam tak dosyć dużo. Kiedy mam już klej, nakładam pastę i ważne, żeby palcem porozcierać ją tak jakby na bokach, żeby ten motyw był cienki na dole. Potem znowu nakładam klej i kiedy mam już położony klej na całość, folię przenoszę na moją przekładkę, ptaszka zdejmuję i wszystko dociskam pędzelkiem. I w tym miejscu, gdzie była pasta, ten motyw z ptaszkiem staje się odpowiednio wypukły. Ja tej pasty nałożyłam tam naprawdę sporo i ten ptaszek w związku z tym odstaje na dobry centymetr, czyli ta wypukłość jest konkretnie widoczna, ale ani na filmach, ani na zdjęciach nigdy nie widać jak bardzo, także żałuję, że nie możecie zobaczyć tego na żywo. I co dalej? Przycięłam ten papier, który mi wystawał, a teraz czas na tą teksturę. To jest zupełna nowość, ja jestem tym efektem zachwycona. Jest o wiele ciekawszy niż pasta przez szablon. Mam foremkę do tekstury, ona jest taka dosyć płytka i plastikowa, jest wielofunkcyjna, ja będę do nich wracać i wypełniam ją taką pianką. To jest po prostu, ta pianka to też jest dla mnie coś, naprawdę muszę się powstrzymywać, żeby tego nie spróbować, bo to wygląda jak bita śmietana. I tą piankę nakładam mniej więcej na milimetr, a po wyschnięciu, po 24 godzinach tworzy się coś takiego. To jest gumowe, to jest elastyczne, gumowe, można to rwać, docinać i przyklejać. Więc ja wykorzystuję z tego motywu z motylem tylko to, co jest mi potrzebne. Tam był super napis Wings to Fly i ten napis mnie zainspirował. Postanowiłam wykorzystać kawałek tego napisu i wszystkie te elementy, które są mi potrzebne, przyklejam na tą samą piankę modelarską Light. To jest pianka z PentArtu, można też użyć pasty ze Stamperii, oni mają bardzo podobną. No i teraz po przyklejeniu tych wszystkich drobnych elementów, na ten moment to słabo dosyć wygląda, ja to muszę połączyć i jakby uzupełnić tą lekką pastą z PentArtu, żeby jakby te brzegi tutaj zintegrować i to teraz właśnie robię. Szpatułką tą pastę tam muszę pociągnąć leciutko na boki, żeby ukryć te wszystkie porwane brzegi tej mojej tekstury. No i posypię sobie to wszystko jeszcze kuleczkami. Kuleczki małe i bardzo drobne, przypominająco kaszkę manną, inaczej to jest gruby piasek. W różnych firmach różnie to się nazywa, w każdym razie te kuleczki sobie tutaj uzupełniają tą kompozycję, je trochę wciskam w tą pastę, żeby się dobrze złapały. No i znowu wszystko suszę. I chwyciłam po farby La Pajarita, bo one mają przepiękne odcienie. Wyobraź sobie, że wszystkie te 3 odcienie mają w nazwie szary, mimo że jakby nie do końca z szarym mają coś wspólnego. Ja te farby bardzo mocno rozwodniłam i wlewam w tą teksturę, która właśnie mi wyszła i maluję nimi też te kuleczki, czyli biorę sobie właśnie niebieską miejską szarość, tam jest szarość Kyoto, i jeszcze chyba szarość nowojorska. Bardzo mocno rozwadniam te farby i podmalowuję, a następnie suszę. I kiedy to jest naprawdę wszystko super wyschnięte, to sięgam po białą farbę kredową La Pajarita i tą białą chmurką najpierw sobie nasączam porządnie pędzel
i później tą całą teksturę zaczynam wyciągać, czyli dopiero teraz właściwie cała ta tekstura, którą przed chwilą przyklejałam i uzupełniałam mój motyw z ptaszkami, będzie widoczna i taka wybielona tekstura będzie trafiała do środka bombki. Bombkę mam pękniętą, jedną z tych połówek, dlatego muszę to ukryć. I normalnie przykleiłabym papier od spodu bombki, ale tu muszę przykryć bombkę z góry, żeby to pęknięcie po prostu ukryć. Nacinam sobie motyw, to jest z tego samego papieru z ptaszkami, przyklejam go klejem do dekupażu na wierzch tej mojej bombki akrylowej i po przyklejeniu będę go porządnie dociskać. Te nacięcia, które przed chwilą zrobiłam, powodują, że motyw mi się pięknie dopasowuje do tej właśnie mojej półkuli, a następnie całość uzupełnię białym papierem ryżowym, tak żeby mi powstało jednolite tło dookoła. Ten papier jest postrzępiony i powydzierany. Kiedy tą połówkę będę miała gotową, to zabezpieczam to jeszcze lakierem. Ja wybrałam matowy, bo jakoś po prostu do tej kompozycji mi pasuje. Może też w kontraście do tej drugiej połówki, która jest tak bardzo połyskująca. Także ja tutaj wybrałam matowy, ty oczywiście dobierasz sobie według gustu. I w tym momencie, kiedy wszystko jest suche, mogę sobie tą bombkę zamknąć. Po zamknięciu jeszcze będę chciała ukryć to łączenie. Łączenie ukrywam za pomocą dwustronnie klejącej taśmy. To jest taśma półcentymetrowa i po nałożeniu tej taśmy, żmudne jest to właśnie odklejanie tego początku, ale kiedy się uda, to właśnie w tym miejscu można zacząć przyklejać kokardkę. I kokardkę przyklejam zawsze z dosyć dużym zapasem, tak żeby na końcu móc ją pięknie z przodu zawiązać i do tego dodaję zawieszkę i na tym etapie moja bombeczka będzie gotowa. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Linki do tego filmu znajdziesz w opisie poniżej bądź powyżej, w zależności od tego, gdzie jest publikowany. Zostaw parę słów od siebie, to mnie motywuje do nagrania kolejnego filmu. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia w następnym. Pa!